Powiem szczerze, dawno nie miałem takiej adrenaliny w terenie. Turystyka offroadowa to niezwykła kopalnia wszelakich pomysłów, czym i w jaki sposób podróżować. Niektórym wystarczy zabudowa w samochodzie i spanie w aucie, niektórzy wolą namiot dachowy, niektórzy kupują i przerabiają takie duże samochody na auta wyprawowe, a my dzisiaj mamy propozycję dla właścicieli pick-upów. Taką kapsułę pierwszy raz widziałem na targach turystycznych i pomyślałem sobie, że fajnie by było zrobić takie testy w terenie. Uprzedzam, że to nie jest żadna reklama, po prostu poprosiliśmy o to, żeby dostać taki zestaw do testów. Po prostu chcieliśmy zobaczyć, jak na żywo i w terenie zachowuje się takie rozwiązanie, dlatego że naszym celem jest właśnie przedstawianie różnych rozwiązań. A czy ktoś z tego skorzysta, czy nie, no to oczywiście jest inna kwestia. Ważne, żeby mieć świadomość tego, że coś takiego na rynku istnieje, tym bardziej, że jest to produkt polski. Pierwsze pytanie dotyczyło ceny. No i w zależności od wyposażenia taka kapsuła kosztuje od 14 do 30 tysięcy euro. Do montażu naszej kapsuły potrzebujemy zmodyfikować pick-upa, czyli zamontować dwie śruby oczkowe z przodu samochodu, mocowane do ramy oraz dwa uchwyty z tyłu, najlepiej do belki haka. Montaż i demontaż kapsuły zajmuje podczas dojścia do wprawy około 10 minut. Jedziemy. Jasno? Dobra, stop. Nazywamy to kapsułę mobilną. Nietypowy kamper, bo typowy kamper na pick-upa trzeba by zabudować i na stałe zarejestrować. To jest kapsuła mobilna, traktujemy to jako ładunek, który wozimy na pick-upie. Dzięki temu nie generuje to nam dodatkowych kosztów przy rejestracji samochodu, przy pokonywaniu różnych autostrad oraz przepraw promowych. Mamy kilka wersji wyposażenia. Kapsuły w wersji standard, czyli w środku posiada izolację, instalację elektryczną oraz tapicerki. Jest to kapsuła przeznaczona dla ludzi, dla majsterkowiczów, którzy wewnątrz sobie chcą stworzyć coś sami. Potem mamy wersję offroadową, przeznaczoną dla bardziej grupy offroadowców, czyli kapsuła zewnętrznie wyposażona w pełni. W środku tak samo z meblami podstosowanymi typowo pod offroad. Oraz wersję premium, wykończoną zewnętrznie i w środku w bardzo luksusowych materiałach, oraz tu wersję prezentowaną wersją Premium Plus, dedykowaną do pick-upów amerykańskich. W środku są dwa duże łóżka. Główne o rozmiarze 140 na 200 cm na górze, gdzie spokojnie mogą spać 2 albo 3 osoby. Na dole też można rozłożyć łóżko, czyli jeszcze jedna osoba może tutaj spać. 4 osoby można tu imprezować, jakby się uprzeć, to jeszcze piąta osoba w wejściu. piąta w kiblu. 5 w kiblu, 6 w wejściu, 2 dziewczyny na łóżku czekające. Kurde, imprezkę, bo jakbym kupił taką zabudowę, to taką parapetówkę urządził, że myślę, że paręnaście osób bym tu zmieścił. Jest wersja pełni wyposażona, czyli w solary, w baterie, w instalację wodną, instalację zbiorników wody czystej oraz szarej, kuchenkę gazową oraz toaletę z prysznicem zbudowaną kasetą. To jest wyznacznik grubych ludzi. Paweł! Patryk, jak tam się zmieścisz, to nie jesteś jeszcze za gruby. Tutaj znajduje się zbiornik na olej napędowy, który pozwala nam na ogrzewanie kapsuły niezależnie od samochodu. Pojemności 10 litrów. Takie 10 litrów starcza nam na jakieś do 1,5 tygodnia ogrzewania tej kapsuły. Ogrzewanie na olej napędowy jest bardziej uniwersalne we wszystkich krajach, nie trzeba szukać gazu. Poza tym jest to suche ogrzewanie, nie powoduje nam skropliny wodnej wewnątrz kapsuły. Chyba najciekawsza informacja jest taka, że ta kapsuła jest jedną całością, to znaczy tutaj nie ma żadnego klejenia elementów, nie ma żadnego skręcania na śrubki, to powstaje jako taki jeden odlew. Jest to produkt, można powiedzieć, niezniszczalny, tak jak jachty dalekomorskie. Jesteśmy z Gdańska, mamy korzenie morskie i dlatego powstał ten produkt tutaj związany jak najbardziej z jachtami. I jako, że jesteśmy terenwizją, to pierwsze co, to jedziemy tym pięknym kamperem poorać w terenie. Kapsuła wygląda jakby ważyła bardzo dużo, ale to jest mylne wrażenie, dlatego że w zależności od wersji wyposażenia waży od 330 do prawie 600 kg, także pick-upy tak naprawdę nie czują tego ciężaru.
To jest właśnie problem. W terenie wszystko powinno być jak najwyżej. Jak gniazdo od lawety powinni przenieść wyżej. Taki pick-up z nakładką kamperową nie jest złym autem w terenie i wszystkie porażki tutaj moje w terenie nie były związane z tym autem, ani z tym, że nie umiem jeździć, tylko z tym, że po prostu nie ma opon typu MT, a ten teren jest naprawdę taki torfiasty. I dopóki jest twarde podłoże, to naprawdę super wszędzie wjeżdża. Czasami gdzieś tam trochę brzuchem przytrze, ale przejeżdża. Ale tutaj w tych kilku sytuacjach po prostu brakło opony MT. I to jest chyba kwestia po prostu każdego auta terenowego, że nieważne jak dobre byłoby auto terenowe, po prostu musi mieć dobre terenowe opony. Wiadomo, że zawsze jest pewien kompromis pomiędzy komfortem podróżowania i spania, pomiędzy wielkością przestrzeni, w której możemy żyć, a taką dzielnością terenową. No i moim zdaniem taka kapsuła jest takim idealnym kompromisem pomiędzy tymi wszystkimi parametrami, dlatego że no tutaj wjeżdżaliśmy w miejsca, w które absolutnie żaden camper czy sprinter nie wjedzie, nawet z napędem na 4 koła i z reduktorem. Po prostu gabaryty takich dużych samochodów nie pozwalają jeździć po takich górach, po takich wąskich drogach i tak dalej. Tutaj największym minusem tej kapsuły jest to, że ona rzeczywiście jest wysoka. Te 3 metry powoduje, że samochód, który zjeżdża, przechyla się i bardzo łatwo haczy o różne drzewa, wystające konary i tak dalej. Za mną jest taka fajna droga między drzewami, bardzo malownicza i fajnie offroadowa, bo trochę trawersików, ciasnych takich skrętów między drzewkami. Ale zobaczymy, czy w ogóle uda nam się w nią zmieścić, bo o ile normalną terenówką, nawet całkiem dużą, spokojnie między te drzewa wejdziesz, to tutaj to auto z nakładką jest naprawdę wysokie, ono ma 3 metry wysokości i w sytuacji, w której jest na trawersie, to ta góra auta bardzo daleko przesuwa się na bok i w tej sytuacji na razie nie wiemy, czy uda nam się zmieścić między tymi drzewami. Powoli, delikatnie będziemy próbować, bo jest to niewątpliwie jakieś wyzwanie. Nie wiem, czy rozumiecie, w czym jest problem, ale chodzi o to, że ja tutaj pod górę zacząłem się ślizgiwać i jak zacznę kombinować, a jest tu lekki zawes w lewo i butować, to ja będę się ślizgiwał zamiast w górę, to bardziej do tyłu i w bok. Dobra, stop. Chyba jest normalnie. Dobra, dawaj, mam piłę w razie co. Szybko dół, Tego daj dół. zacznijmy, jak to strzeli. Dawaj. Stop. No tak. Przemsknąć. Dawaj jeszcze do przodu. Powoli. Dawaj. Tam jest okienko. Dobra, nic mu nie będzie, taka oś jest złamana. Będzie? Będzie, no, uważaj. Jednak umiejętności z jazdy dużą ciężarówką nie poszły w las. Niby masa tego jest niewielka i niby cały ciężar jest na dole, ale od boku wygląda to strasznie. Ten samochód się przechyla masakrycznie. Jedź, 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 stój! No nie złamię tego. No samuraj to nie jest. Jak popuszczam hamulec, Woli. Dawaj, dawaj, nic się nie dzieje. Prawda. tylna oś przeszła, Tylna oś już dawno przeszła. to skręcam w lewo. Dobra, przeszedł. Na gabarytach było łatwiej. Powiem ci, że no za wysokie to jest do lasu i na jakiekolwiek trawersy. Myślę, że taka dzielność i możliwości terenowe są porównywalne do takiej dużej terenówki, która ma bagażnik i namiot dachowy. Oczywiście, że bagażnik jest metalowy i o wiele łatwiej prześlizguje się po tych drzewach i pewnie jest trwalszy. Jedyny problem tutaj to jest to, żeby uważać na to, żeby strasznie nie zawadzać tą kapsułą o to wszystko, co wystaje w lesie. No, czasami jest tak, że kąty wszelakie, natarcia, zejścia, rampowe są tragiczne, opony także no nie domagają w takim błocie. Jedynym sposobem na uwolnienie się z opresji jest po prostu tam, gdzie jest trakcja, nabranie prędkości, pomodlenie się, żeby maszyna wytrzymała, trochę trzeba zamknąć oczy, wcisnąć gaz do oporu, pełen ogień na kosmos i udało się. Naprawdę
Staramy się jak możemy dzisiaj nic nie schrzanić. Na razie bilans strat jest bardzo mały, bo jedynie to gniazdko haka nam się trochę Także oby tak się stało do końca. Jeszcze kawałek drogi nam zostało, żeby wyjechać z terenu i jedziemy nad morze. Chcieliśmy troszkę pojeździć po plaży, no ale wiadomo, że w Polsce jest to zabronione, dlatego znaleźliśmy taki piękny klif z widokiem na morze i tam się rozbiliśmy. Paweł, w jakiej klasie dzisiaj startujesz? Chyba miałem w turystyku, ale ciągnie mnie do ekstremu. Ja byłem już w wyczynie, ale no zdeklasowali mnie do turystyka. Ja oczywiście wstałem rano, żeby nagrać taki piękny wschód słońca, no bo po to się podróżuje, żeby podziwiać takie widoki. Dzień dobry. Wstawać, to śniadanie miał robić. Wiecie, jaki był piękny wschód słońca? Nagrałeś to? Nagrałem. Nadal go widzimy troszeczkę, O, odbija się od obejrzymy. morza. Jakie piękne widoki, Paweł. Cudnie mi się śniło, że upalałem w terenie. Tak cię można budzić. Naprawdę takim niesamowitym przypadkiem udało nam się spotkać z osobą, która użytkuje taką kapsułę już od ponad roku. Akurat byli w okolicy, dzwoniliśmy się, no i mogliśmy wymienić doświadczenia. Bardzo dużo czasu spędzamy w lesie i praktycznie co weekend to jest wyjazd i męczyły nas namioty straszliwie, składanie, rozkładanie wszystkiego. Stwierdziłem, raz się żyje, kurde, i można zainwestować. Ja jestem bardzo zadowolony. Małe, ciasne, ale własne. Tak? W nocy ciepło, jest gdzie się umyć, jest gdzie się załatwić i no to są, wszystkie podstawowe potrzeby są zaspokojone. Wrażenie autostradowej jazdy przy 140 wpiernicza 14 litrów. A normalnie? A normalnie to tak do 12. Jazda po autostradzie to też czysta przyjemność, dlatego że samochód nie odczuwał tego, że ma na sobie taką kapsułę. Ze względu na to, że była projektowana i testowana w tunelu aerodynamicznym, rzeczywiście opory powietrza są bardzo nieodczuwalne i znikome, o czym świadczy spalanie, które wzrasta litr czy tam 2 litry. Dodatkowo też nie ponosimy też żadnych dodatkowych opłat. Jest to po prostu ładunek na pacę i tyle. Nie trzeba mieć żadnych dodatkowych dokumentów. Inne są opłaty na autostradach, inne są opłaty w przypadku promów i tak dalej, także tak naprawdę tutaj, jeśli chodzi o jazdę po szosie, to są same plusy. Przyjechaliśmy też, żeby trochę poczuć się jak na pustyni. Takie miejsce, które się nazywa Piaskowa Góra. Jest to chyba taka najwyższa góra piachu w Polsce. Taki ambitny plan był, żeby tam wjechać. No widać, że są jakieś ślady. No ale niestety te samochody nie są w stanie się tutaj przebić po tym piachu, który jest bardzo mokry i sypki, także cholera, chyba nic z tego.
Trudną mamy tą robotę, co? No ciężko jest żyć lekko. Ciężkie życie w naszej branży. W jeden Jeden weekend 5 melanży.